Teraz lekcja żeglarstwa, patriotyzmu i wychowania w jednym. Wszystko na żaglowcu Fryderyk Chopin, gdzie odbyły się 10. już rejsy Żegluj z tatą. Biorą w nich udział ojcowie z dziećmi. Tegoroczny rejs był wyjątkowy, z głosowaniem na pełnym morzu. Anna Gonia-Kuc. Takim sygnałem witają się wszystkie jednostki wpływające do portu. Dla członków tego szczególnego rejsu na Fryderyku Chopinie to drugi po Helu przystanek podróży. Musieliśmy zmienić nasze plany z uwagi na to, że zmieniły się wiatry. Zamiast Muzeum Łodzi Podwodnych w Kilonii, Muzeum Emigracji w Gdyni. Niech poznają historię Polski, emigracji i zobaczą, że nie warto wyjeżdżać z tego kraju pięknego. Tego chcą nauczyć ojcowie swoje dzieci, bo właśnie tatusiowie i ich pociechy już po raz 10. wybrali się w rejs, by wspólnie spędzić czas pod żaglami. Dla mnie też wyzwanie przełamywania takiego swojego czasami strachu, słabości, super doświadczenie. O tym, że wspólne wyprawy mogą łączyć ojców i ich dzieci, pomyślał 10 lat temu Piotr Jarosz. W pierwszy rejs wypłynęli w 8. Największy, jak pamiętam, skład chyba był 3 lata temu. Mieliśmy 75 osób, 12 jachtów. To była już flotylla, która pływała po Mazurach. W tym roku to pierwszy rejs pełnomorski. To jest bardzo fajny czas spędzony z tatą. Można się bliżej poznać. Widzimy, jak te relacje się budują, kształtują, nie chcę powiedzieć na nowo, ale inaczej. Bo na żaglowcu nie ma szkoły i pracy, jest za to czas na wspólne wachty i obowiązki żeglarskie. A rodzice i dzieci mogą się zobaczyć w zupełnie innym świetle. No jest po prostu, wydaje mi się, zrelaksowany bardziej niż gdy przeżywa ten cały stres pracy w domu. Bardzo lubię żeglować tak jak mój tata i to jest bardzo fajne uczucie. Ale rejs Chopinem zobowiązuje. Tym razem zagrała tu nuta patriotyczna. Głosowaliśmy przez cały dzień. Było nas głosujących bardzo dużo. A mowa o drugiej turze wyborów. Tak, udało się. Przede wszystkim jak organizowałem ten rejs, pierwsze pytanie wszystkich, którzy byli zainteresowani, było takie, czy odbędą się na statku wybory. No i się odbyły. Na żaglowcu stworzono zamkniętą obwodową komisję wyborczą. To jest dokumento, tylko że teraz ono służy do przechowywania kartridży do drukania. No i to jest nawet dziura na karty wyborcze. Dyscyplina była ogromna, a kolejki do mesy nie krótsze niż na lądzie. Mogliśmy pokazać naszym dzieciom patriotyczne nasze obowiązki. Aby zagłosować na Bałtyku, trzeba było wcześniej odebrać zaświadczenie. Te wybory były zupełnie inne niż każde. I myślę, że to daje taki przykład, że jak się chce, to można zorganizować wszystko. Na Chopinie frekwencja była 100%. Tak, ze względu na frekwencję liczymy na wóz strażacki. Podczas drugiej tury wyborów na morzu działało 8 obwodowych komisji wyborczych. 4 na statkach, 4 na platformach. Uprawnionych do głosowania były 384 osoby. Nie głosowała jedna. Dla wydarzeń Anna Gonia-Kuc, Polsat News, Gdynia.